Dzisiaj zawitaliśmy do Katowic. Jesteśmy w siedzibie firmy Iglotech, w oddziale firmy Iglotech i jest z nami Daniel. Bardzo mi miło. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym zaprezentujemy klimatyzatory marki Fuji Electric i ze specyfikacją do typowego dogrzewania się do grzania. I tak standardowo, jak formuła tego filmu prawi, będzie to tak, że wszystkie klimatyzatory, które Fuji Electric ma w swojej ofercie, poszatkujemy na te, powiedzmy, najtańsze podstawowe modele, te modele, które zajmują nieco wyższą pozycję, nazwijmy to średnie, chociaż one średnie w działaniu nie są, ale będziemy też mówić o modelach tych najdroższych, najwyższych, co one są warte. I myślę, że jak zwykle zrobimy tak, że najpierw dla tych z Was, którzy nie mają zbyt wiele czasu, przedstawimy te informacje podstawowe, po których usłyszeniu będziecie wiedzieli, że ten klimatyzator nadaje się do Waszego zastosowania, nadaje się do Waszej przestrzeni i spokojnie sobie z tymi zadaniami poradzi, a dopiero potem rozbierzemy co? Agregaty. I sprawdzimy, co mają w środku. Sprawdzimy, co ten kotek ma w środku, zobaczymy, pokażemy Wam jakieś wykresy, logiki pracy i w ogóle, i w szczególe. Myślę, że nie ma co przedłużać, tylko lecimy pod ściankę i gadamy o konkretnych klimatyzatorach. Czeka Was teraz wielka promocja. Jeżeli chcecie, żeby Karol przyszedł, zamontował Wam klimatyzator, żebyście dostali go w super cenie, chodzi mi o ten klimatyzator, czyli KGT-B, i chodzi mi o Nordica, czyli jeden klimatyzator, który, jak zobaczycie, jest nastawiony na wysoką klasę efektywności energetycznej, i drugi klimatyzator, który tą energię ma w opór po prostu, czyli działa w każdych warunkach. Jeżeli jesteście zainteresowani albo będziecie po emisji tego materiału zainteresowani którymś z tych klimatyzatorów, chcecie się pokazać przed kamerą, to zapraszam do kontaktu. Wszystko macie w opisie, szczegóły, maila i tak dalej. A teraz lecimy z koksem. Zaczynamy nasz przegląd klimatyzatorów Fuji Electric. Zaczynamy od Bestii, która jest tutaj najniższym modelem podstawowym. I teraz pokrótce powiedz mi, co to jest za urządzenie, jaką ma klasę efektywności energetycznej, no i jakie mamy tutaj ekstrasy związane z grzaniem, bo to nas interesuje. Więc tak, jest to Fuji Electric serii KP. Jest to jeden z najtańszych, więc jest to, powiedzmy, najniższa półka Fuji, aczkolwiek w dalszym ciągu jest to półka średnia, jeżeli chodzi o urządzenia klimatyzacyjne. Urządzenie te posiada jako opcję Wi-Fi, które można sobie dokupić, dołożyć i sterować tym zdalnie, tym urządzeniem. Z takich fajniejszych funkcji jest tryb pełnej mocy. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to tylko tyle, że urządzenie pracuje na najwyższych obrotach, czyli wentylator działa z pełną mocą i podobnie działa tak sprężarka w agregacie. Czyli rozumiem, że może nam się to przydać, jak przychodzimy do wychłodzonego pomieszczenia, szybko chcemy nagrzać. Dokładnie. I wtedy nie patrzymy na ekonomię, tylko chcemy mieć wydajność. Tak jest. Nie wiem, czy wspomnieliśmy, jaka jest tutaj klasa efektywności energetycznej. Klasa efektywności energetycznej w tym urządzeniu to A+, jeżeli chodzi o grzanie. A jeżeli chodzi odnośnie sterowania żaluzjami, mamy prawo-lewo sterowanie z pilota, bo ta góra-dół to rozumiem, że to jest w standardzie wszędzie. Góra-dół jest w standardzie, jest to sterowanie pionowe tak zwane. Co do sterowania żaluzjami prawo-lewo, niestety tego tutaj nie ma. Dobra, kończąc informację o tym modelu, powiedziałeś, że mamy opcjonalnie moduł Wi-Fi, jesteśmy w stanie sterować aplikacją. To ja teraz tak z punktu technicznego, bo ludzie często wykorzystują klimatyzator do grzania, chcą mieć dostęp zdalny, ale chcą też czasem z pilota zaprogramować sobie timery. Jak to wygląda w przypadku tego urządzenia? Czy w przypadku pilota i w przypadku aplikacji mamy całkiem, że tak powiem, inne możliwości? Czy wygląda tak samo? I co możemy zaprogramować? Wygląda to zupełnie tak samo. Tak naprawdę w tym urządzeniu mamy możliwość ustawienia timera dobowego bądź timera nocnego. I na czym to polega? Generalnie polega to na tym, że ustawiamy sobie, że urządzenie ma się włączyć za 4 godziny. I wyłączyć za ileś za ileś czasu. Czyli rozumiem, podstawowe urządzenie, więc też ograniczone, że tak powiem, ograniczone możliwości. To przechodzimy dalej. Lecimy z kolejnym klimatyzatorem. Co my tutaj mamy?
jaka klasa i czy ma coś więcej? Oczywiście. Tym razem przedstawiamy segment KMC. Jest to klimatyzator, który różni się generalnie od KP tym, że ma funkcję 10 stopni heat. Co to oznacza? To oznacza, Jak ktoś to może wykorzystać? że w pomieszczeniu, w momencie, gdy albo nas nie ma, albo jesteśmy i po prostu nie chcemy, żeby ta temperatura spadła nam, żeby się wychłodziło pomieszczenie, to ta funkcja pozwala na to, żeby tą temperaturę utrzymać na przyzwoitym poziomie, który będzie odpowiedni do siedzenia w tym pomieszczeniu. Czyli dobrze rozumiem, że to jest funkcja bardziej taka przeciwzamrożeniowa, tak? Żeby utrzymać wyższą temperaturę niż 0, a nie zużywać zbyt dużo energii, nie wiem, nastawiony na 16 czy 18 stopni tak, nie jest klimatyzator. Dokładnie. Poza tym, jeżeli chodzi o sterowanie żaluzjami, to chyba jest tak samo, tak? Tylko pion tak, mamy. Zdecydowanie tak, jest to tylko sterowanie żaluzjami pionowe i tylko i wyłącznie tak. Czy tutaj mamy jakieś inne timery, jeżeli chodzi odnośnie pilota, czy odnośnie aplikacji? Zasadniczo nie, chociaż pilot różni się całkowicie tak naprawdę. Jest już w innym designie, jest on inaczej zrobiony i jest bardziej przyjazny, myślę, że do użytkowania w tych czasach. Czyli tak samo tryb pewnie pełnej mocy tutaj mamy? Zdecydowanie tak. Podobnie jak w tym urządzeniu. Czy tryb ekonomiczny mamy? Tak, też jest tryb ekonomiczny, który działa zasadniczo tak samo jak w poprzednim urządzeniu. Co jeszcze wyróżnia serię KMC? To na pewno cicha praca, co pozwala użytkownikom montować takie urządzenia sobie nawet w sypialni i bez problemu można spać. Czyli rozumiem, wtedy w pełnym zakresie, a nie tylko na najniższym biegu mamy cichszą pracę Dokładnie. urządzenia Tak, tak. I będzie to na pewno cichsza praca niż w stosunku tego standardowego urządzenia. Tak. Lecimy dalej? Oczywiście. Kolejnym urządzeniem marki Fuji Electric będzie seria KGT. I tutaj już mamy fajną ciekawostkę. Z wszystkich opcji, które te urządzenia posiadały, te poprzednie, tutaj jest fajna rzecz, bo tutaj już jest klasa energetyczności A+++, czyli dużo. Czyli bardzo Ile się dużo. da? I można sobie to sprawdzić nawet na liście Zoom. Te urządzenie właśnie tam się znajduje. Co można jeszcze dobrego powiedzieć o tym urządzeniu? To oprócz tych wszystkich funkcji, które posiadały te urządzenia, dodatkowo KGT posiada funkcję tygodniowego programatora, co jest, myślę, bardzo, bardzo przydatną funkcją w momencie wyjazdów, urlopów i innych tego typu rzeczy. Po prostu w momencie, gdy nie ma nas w domu przez dłuższy czas, urządzenie może dalej pracować na nastawach, które sami sobie wybraliśmy. Z dodatkowych funkcji urządzenie te posiada czujnik obecności, co jest bardzo wygodną rzeczą. W momencie, gdy opuszczamy pomieszczenie, urządzenie zwalnia, zmniejsza zużycie energii. Jeżeli chcemy grzać, no to już nie grzeje tak mocno, nie czerpie po prostu tak ogromnej energii. Czyli rozumiem, związane jest to z dedykowanymi programami, czy odpalamy znowu jakieś tryby ekonomiczne, tak? Tak, pracy i wtedy jak wychodzimy po jakimś czasie, obniża nam temperaturę. Pewnie jak wracamy, to działa tryb pewnie znowu tego maksymalnego nawiewu, turbo, nazwijmy to, i wtedy szybko odzyskuje nam... Wraca do wcześniejszych ustawień. Myślę, że to, o czym powiedziałeś, czyli ten harmonogram tygodniowy w tym urządzeniu, fajne to jest nie tylko tak jak mówisz, że jakieś wakacje i tak dalej, tylko dla normalnej pracy. Bo jeżeli ktoś standardowo pracuje, wychodzi o tej i wraca o tej godzinie i robi tak od poniedziałku do piątku, to żeby nie dotykać klimatyzatora przez cały sezon grzewczy, wyobraźmy sobie sytuację, że klient grzeje właśnie w ten sposób tylko klimatyzatorem, no to może sobie to zaprogramować. Kiedy go nie ma w domu, ta temperatura może się i nikogo nie ma w domu, może się obniżyć, a na przykład jak jest sobota, niedziela, to wtedy klimatyzator pracuje sobie na, nie wiem, 21-22 stopniach i pilnuje jest to temperaturę. oczywiście możliwe. Jeżeli chodzi o głośność tego urządzenia? Oczywiście posiada też szczególnik tego typu, że jest to bardzo ciche urządzenie. Mimo wszystko, że pracuje na super szybkich obrotach, na pełnej mocy, jest to stosunkowo ciche urządzenie.
Czyli rozumiemy, że to, że może nas zgubić tutaj design różnych tych urządzeń, to jest jeszcze nic, ponieważ to urządzenie pewnie konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o wentylatory, jest bardzo podobne do tego i też jest ciche, tak? Czyli zarówno jedno i drugie urządzenie raczej zalicza się do tych cichszych i rozumiem, że to jest w całej szerokości zakresu obrotów tego wentylatora. Powiem szczerze, miałem do czynienia z tymi urządzeniami, bo je testowaliśmy w studiu i właśnie to jest to, co zauważyłem. Może nie jest to tak ciche urządzenie, jak mówimy o funkcjach dedykowanych, jakimś snu i tak dalej, gdzie schodzimy z tym wentylatorem do minimalnych obrotów, chociaż nie jest przeszkadzające, ale właśnie za to, tak jak używamy klimatyzatora w grzaniu, raczej nie grzejemy na tym trybie cichym i tak dalej, tylko raczej to jest pierwszy, drugi, trzeci bieg wentylatora, bo im zimniej jest na zewnątrz, tym niestety musimy tej energii do pomieszczenia dostarczyć więcej. A żeby dostarczyć tą energię do pomieszczenia, musi wentylator wijać na więcej powietrza, żeby to powietrze, które niesie energię, mogło ją dostarczyć do pomieszczenia. Co my mamy tutaj za urządzenie? Przed nami jest to urządzenie Keta, które faktycznie odbiega designem od pozostałych urządzeń. Kety występują w dwóch rodzajach, tak naprawdę Keta White i Keta Graphite. Jeżeli moglibyście dotknąć tego urządzenia, ma tutaj bardzo fajną fakturę. Tak. O, coś takiego. Zasadniczo porównując cechy jednego klimatyzatora, czyli KGT i Kety, jedyna różnica, która dzieli te urządzenia, to klasa energetyczności. W KGE mieliśmy klasę A+++, a tutaj z kolei mamy jedynie A+. Co nie zmienia faktu, że jest to nadal bardzo fajne urządzenie i bardzo wydajne. Co do samych funkcji w urządzeniach, jest to podobnie jak w urządzeniu KG, czyli mamy ten tryb nocny, mamy tryb tygodniowy, mamy tryb dobowy, więc zawsze można sobie fajnie zadać temperaturę. A jeżeli chodzi tutaj odnośnie sterowania jakimiś harmonogramami, to jak jest? Jest prosty timer, czy mamy rozbudowany? To znaczy tak, w przypadku KET już ten harmonogram jest stosunkowo lepszy. Można zadać sobie ten harmonogram na pilocie i również można to zrobić w aplikacji, sterując tym zdalnie ze smartfona bądź tableta. Czy mamy tutaj czujnik ruchu? Niestety nie. Tutaj czujnik ruchu nie występuje. Czyli funkcji z tym związanych też nie będzie. A jeżeli chodzi odnośnie tej funkcji przeciwzamrożeniowej 10 stopni? Tak, jest występuje tutaj. Oczywiście. Rozumiem. Czyli głównie tutaj firma, że tak powiem, nacisk położyła na design, żeby to urządzenie się odróżniało od pozostałych z Tak, nawet Keta wygrała nagrodę taką ogólnoświatową, więc jest to fajne urządzenie. I niestety nie idzie pewnie innego agregatu tutaj podłączyć pod to. Niestety. Więc jest jak jest, kochani, a my przechodzimy do kolejnego urządzenia. A teraz, kochani, przed Wami prawdziwy kozak, pogromca rynku, mściciel, tak? Co tak to jest, za klimatyzator? Heros z Japonii. Jaka to jest klimatyzacja, jaką klasę efektywności energetycznej ma? Troszeczkę nam o tym poopowiadaj, czemu jest taki dobry? Jest to tak zwany Nordic, czyli KMCDN marki Fuji Electric. Dlaczego jest takim mocarzem? Ponieważ w przypadku tej całej pozostałej gamy urządzenia działają, jest to udokumentowane, do minus 15 stopni. Oczywiście zapewne będą działać i po tych minus 15, ale bezpieczne użytkowanie jest do minus 15 stopni. Z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, nie wyłączają się te urządzenia poniżej tej temperatury, ale spada im wydajność. Wydajność spada jak jest tutaj? Znacząco. W przypadku Nordica, tak jak wspomnieliśmy, jest to mocarz. Dlaczego? Ponieważ przy temperaturach minus 25 stopni on potrafi sobie z tym poradzić i jego wydajność spada nieznacznie, ponieważ w urządzeniu 3,5 kW on nadal pracuje z wydajnością ponad 3 kW, więc to jest super i to jest sporo. Co jest jeszcze fajne w Nordicu? Jest tutaj Wi-Fi, które jest już generalnie dedykowane. Nie jest to opcja, tylko jest wbudowane. Nie jest to opcja.
Co jest jeszcze fajne w Nordicu? W Nordicu fajne są też opcje dodatkowe typu tryb nocny, tryb dzienny, tryb tygodniowy. Można sobie ustawiać te harmonogramy dowolnie. Jest to rozbudowany harmonogram, więc te zadania temperatur możemy modulować we własnym zakresie, jak tylko chcemy. Co jeszcze wyróżnia Nordica na... Powiedz mi najważniejsze, czy mamy tutaj czujnik ruchu? Posiadamy. Posiadamy czujnik ruchu, czyli od tego na pewno też jest uzależniony ten program oszczędzający energię. Czyli wychodzimy z pomieszczenia, klima oszczędza, wracamy, pełna moc i nagrzewa nam. Nie powiedziałeś, czy to jest celowe działanie, nie powiedziałeś nam o klasie efektywności energetycznej, trudne słowo, która chyba trochę ucierpiała na tym, że to urządzenie jest tak mocarne. Z racji tego właśnie, że to urządzenie radzi sobie w tych ujemnych temperaturach super świetnie, tak, klasa energetyczności ucierpiała. Nie jest to tak wysoka klasa jak w przypadku KG. Jest tutaj A z jednym plusikiem. Aczkolwiek uważam, że nadal to jest świetnie. Kochani, to teraz właśnie to jest to. Wszechstronność tej marki wychodzi, że tutaj mamy urządzenie nastawione na wydajność, tam mamy urządzenie nastawione typowo na klasę efektywności energetycznej. Przejdźmy sobie jeszcze teraz do podsumowania, żebyście wiedzieli, co do waszego pomieszczenia będzie dobre. Kochani, ja teraz porobię troszeczkę za hostessę. Robimy dla was krótkie podsumowanie dla tych osób, które już są zmęczone tym natłokiem wiedzy. Nie chcą więcej, chcą już dokonać wyboru. Wiedzą, jakie tutaj są klasy efektywności energetycznej i mają te podstawowe dane. Więc ja wam teraz zrobię taką klamrę i można powiedzieć, że te dwa urządzenia i te dwa urządzenia nadają się do czego? Nadają się generalnie do chłodzenia, ale można nimi również grzać. Czyli nadają się do dogrzewania. Do dogrzewania, nie do samego grzania. Z kolei, jeżeli zależy nam na wysokiej klasie energetyczności, to zdecydowanie polecamy urządzenie KG. I one są zdecydowanie najlepsze. A jeśli potrzebujesz kozaka, który zagrzeje w każdych warunkach, to zdecydowanie wybieramy Nordica, który jest herosem wśród ogrzewania. No, temperatura do minus 25 stopni mówi sama za siebie, więc ty dokonaj wyboru. To teraz. Dokładnie. A jak chcecie kupić te klimatyzatory, to przychodźcie najlepiej gdzie? Do Iglotechu. Zapraszamy. Właśnie, to jest dobre pytanie. Czy taki ktoś z ulicy, jeżeli chce przyjść klient końcowy, bo instalatorzy to normalnie przyjdą tutaj, wypiją kawusie i poklepią się po ramieniu na przykład z Rafałem i on im zrobi dobrą cenę na klimatyzację. Ale taki ktoś z ulicy, klient końcowy, po oglądnięciu takiego filmu chciałby przyjść, pomacać, zobaczyć, czy może tutaj przyjść i zobaczyć takie urządzenie? Oczywiście, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby przyjść, zobaczyć, dowiedzieć się troszeczkę więcej niż my tutaj zaprezentowaliśmy. Oczywiście, zapraszamy. Kochani, myślę, że już dużo wam powiedzieliśmy, a teraz dla tych freaków klimatyzacyjnych to, co kocham najbardziej, czyli będziemy rozmontowywać agregaty, będziemy wam pokazywali, czy to urządzenie różni się od tych urządzeń i różni się od tego urządzenia i dlaczego to jest taki kozak, więc lecimy z tematem. Kochani, zebraliśmy się tutaj, żeby poobracać wszystkie agregaty od wszystkich klimatyzatorów, które wam przedstawiliśmy, więc teraz będzie bardziej technicznie. Najpierw pokażemy wam od zewnątrz każdy agregat, żebyście zobaczyli, jak one mniej więcej wielkościowo wyglądają. A dlaczego będziemy im pokazywać wielkościowo, żeby widzieli, jak one wyglądają? Co to znaczy, co to może oznaczać? Że dany agregat jest mały, albo jest na przykład średni, albo jest jakiś większy, o tej samej mocy. Zależy to od wydajności tak naprawdę. Czyli im mniejszy agregat, to generalnie powiedzmy, że mamy bardziej budżetowe urządzenia i jeżeli chodzi oczywiście o tą samą moc i wraz ze wzrostem ceny urządzenia i wraz ze wzrostem klasą urządzenia, możliwości dogrzania będą też rosły jego wymiary zewnętrzne. Żeby nie być gołosłownym, lecimy. Tutaj mam około 66 cm szerokości. Powiedziałbym, że urządzenie standardowe albo nawet troszeczkę tutaj krótsze i gdzieś około 29 cm szerokości. Powiedziałbym, że to jest troszeczkę więcej niż standard, a wysokość łącznie z nóżkami to 54 cm. Wentylator duży?
stosunkowo niewielki, aczkolwiek duży. Stosunkowo niewielki. Ja bym powiedział, że praktycznie jest na cały ten panel przedni, czyli taki duży wentylator, jaki mógł być, taki został tu włożony po to, żeby urządzenie było jakie? Wydajne. I cichsze oczywiście. A jak on wygląda w środku, jak wyglądają bebechy, to już za chwilę zobaczycie. Kochani, teraz na szybko polecimy sobie z tym, co mamy w środku tego kotka i powiem Wam tak, wymiennik mamy dwurzędowy, około 50 cm długości, gdzieś około głębokości 22 cm i wymiar tak w górę około 50 cm. Co Wam mogę powiedzieć? Wymiennik dwurzędowy, w większości klimatyzatorów o mocy 3,5 kW. Jaki jest wymiennik? Jednorzędowy. Jednorzędowy i wymiennik, który ma grubości tutaj pojedynczy rząd gdzieś około 2 cm, więc wcale nie jest najgorzej. Jeżeli chodzi o wentylator, popatrz, płetwa czego? Godzilli! Godzilli, tak jak to ustaliliśmy. Czyli generalnie jest wentylator, który nie jest jakimś wentylatorem najmniejszym, przez co może być mniej hałasujący. Fikuśny kształt. Co mogę w środku jeszcze zobaczyć, że nie ma tutaj grzałki, ale to chyba w żadnym z agregatów oprócz Nordica, tak. Nie znajdziemy grzałki. Jakbyś trochę mógł poopowiadać o tej stronie, którą Ty tam widzisz, z czego my mamy sprężarkę? Sprężarkę mamy od producenta LG. I jest stosunkowo niewielka. Jest stosunkowo niewielka, czyli pewnie też to nie jest najgorsze, bo może się dobrze modulować do niższych wydajności. Powiedz mi, jak wygląda sprawa elementu rozprężonego? Co my tam mamy? Czy mamy kapilary, czy mamy... I tu jest fajna rzecz, we wszystkich Fujikach posiadamy zawory EFV. Czyli nieważne co to będzie, tak? Nieważne co to będzie. Producent uznał, że EFV jest zdecydowanie lepszy w jego produktach. A czym się różni, no to już chyba każdy wie, czym różni się kapilar. No, dużo lepsze dozowanie jest czynnika niż przy kapilarze. Jeżeli to jest dobrze jeszcze zaprogramowane, a o to dba ten układ, który jest tutaj dokładnie w puszce zamknięty, to całość gra i buczy. I mniej więcej tak prezentuje się to podstawowe, najmniejsze urządzenie. A teraz rozbieramy kolejny agregat, żeby zobaczyć, czy są tutaj jakieś różnice. I jeszcze nie powiedzieć o żebranku. Patrzcie, dodatkowa czepeczka, 2 warstwy. Ło! Lecimy do następnego agregatu. Jaka jest zmiana, bo jest? Jest pewna zmiana. Tutaj mamy sprężarkę od GMCC. A dokładnie jaką, to widzicie teraz w ładnej przebitce. I myślę, że więcej zmian konstrukcyjnych tutaj nie ma, jak to Japończycy jako tako wymyślili, tak? Jako tako. Dobrze, teraz składamy i wjeżdżamy z kolejną jednostką. Mamy już pierwszy z większych klimatyzatorów, z większych agregatów, o większych możliwościach, bo mówimy tutaj o agregacie, który przynależy do KGTB. Czyli mówimy już tutaj o klasie efektywności energetycznej? Najlepszej klasie. Najlepszej, a z 3 plusami. I widzicie, ten agregat nam troszeczkę urósł, bo popatrzcie, jeżeli chodzi o szerokość, to mamy tutaj 79, prawie 80 cm, głębokość 29, czyli to nam się nie zmieniło i wysokość 54, tego nie pamiętam, ale chyba jest troszeczkę wyższy. Wentylator dalej na całą, że tak powiem, szerokość, jaką tutaj możemy. I pierwsze, co ja już zauważyłem, ale Wy za chwilę zauważycie, to wymiennik zachodzi bardziej na sprężarkę, w kierunku sprężarki, czyli powierzchnia czynna wymiennika jest dużo większa. A co ma w środku, zobaczymy za chwilę. Mamy tutaj nowy rodzaj żubranka. W poprzednich wersjach też mieliśmy coś takiego, ale nie tak wysokie. Nie tak wysokie, aczkolwiek odpowiednie do tej jednostki, jak najbardziej. Czyli można powiedzieć, że to nie jest już kurtka, tylko taki dłuższy płaszcz. Dłuższy płaszcz, taki jesienny, wiesz, jak to mówią? jesienno-zimowy. 2 płaszcze i... No, ładnie! Powiedz nam coś więcej o sprężarce, którą tutaj mamy, bo nie jest to GMCC. Nie jest to GMCC, tutaj w zasadzie wracamy do LG. I standardowo w tym modelu są montowane sprężarki LG. Ja mogę Wam powiedzieć o wentylatorze, mi się wydaje, że jest trochę większe i tutaj mamy kwestię sporną, bo znowu pazury Godzilli i tak dalej, tutaj kształt Predatora. Mi się wydaje, że ten wentylator jest troszeczkę większy. Postaramy się to jeszcze sprawdzić i wrzucić Wam teraz na ekran. Jeżeli chodzi o wymiennik, wymiennik ma dość ciekawą konstrukcję. Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiłem, zachodzi dość sporo na sprężarkę. Mamy tutaj gdzieś około 69 cm szerokości, około 25-26 cm głębokości, wysokość, żeby nie było, 50 cm
I mamy tu nie podwójny, nie pojedynczy, tylko 1,3/4 albo 1,7/8 rzędu wymiennika, więc dość ciekawie to rozwiązali, tak. No i co? I dalej. Standardowo mamy urządzenie, które wygląda bardzo podobnie. Przetłoczki w tym urządzeniu wyglądają bardzo podobnie. Tutaj Japończycy nic nie zmieniają, tylko to urządzenie coraz bardziej rośnie. Zmieniają się mu sprężarki, ewentualnie takie rzeczy jak te ubranka lub jak to tam mówią Karole, żubranka. No to co? Składamy agregacik i lecimy z kolejnym. Może spotka nas coś wybornego. Coś ciekawego. Coś ciekawego, tak. No i popatrzcie, jest agregat, który jest bliźniaczo podobny do czego? Do tych KP. pierwszych agregatów, które mieliśmy tutaj wyrzucone na tapetę. Więc nawet go nie mierzę, bo jest wymiarowo, wygląda dokładnie tak samo, więc bierzemy i rozkręcamy urządzenie, może w środku przynajmniej jest coś innego. I odkryliśmy prawdziwe niedowiary. Tak, ja bym to tylko tak nazwał, ponieważ moja część roboty jest dokładnie taka sama, tak? Nic się tutaj nie zmieniło. Godzilla dalej swoim pazurem, tam płetwa delfina odwrócona, Predator. Wymiennik dokładnie ten sam, dalej dwurzędowy, ładny, a u Ciebie coś innego. A u mnie zmieniły się dwie rzeczy. Niemowlaka. Tak jest, zmieniły się dwie rzeczy. Ubranko, które jest o dziwo bardzo przyjemne w dotyku. Dodatkowo sprężarka, która jest marki GMCC, czyli tu już nie jest LG. Mamy podobnie jak w Capeku, mamy GMCC. Może nawet ta sama. Tego jeszcze nie wiemy, bo nie jesteśmy tacy turbo zapamiętywacze. I co można powiedzieć? Podsumowując rozbiórkę tego agregatu, design na zewnątrz, design w środku. W środku. Przechodzimy do ostatniego turbo mordulca. Kochani, jedziemy z kolejnym agregatem. Patrzcie, jaki byk. Jaki byk. Chudy, ale byk. 80 cm. Tutaj chyba nic się nie zmieniło, 29 i wysokość dużo więcej. 63 cm wysokości całkowitej. Dlaczegoż tak? Dlaczegoż? Co to za kabaczek? Ponieważ to jest agregat do Nordica, naszego największego herosa, tak naprawdę. Czyli duży, solidny. Duży, solidny, mocny i waży około 41 kg, więc spoko. Chyba ma dużo napchane rzeczy w środku. Myślę, że tak. Z takich pierwszych różnic konstrukcyjnych, co ja widzę, metalowa kratka. Dokładnie. Z tyłu też mamy metalową kratkę, tam mieliśmy kratkę plastikową. Mierzymy oficjalnie wymiennik. Wymiennik jest byczy, bo wymiennik ma około 69 cm szerokości, gdzieś około 25 cm głębokości, no i wysokość około 59 cm. Mamy tu do czynienia już z pełnym wymiennikiem dwurzędowym. Sprawdźmy sobie jeszcze jego grubość. Łącznie mamy około 4 cm. Jeżeli chodzi o wentylator, dalej płetwa Godzilli. Płetwa Godzilli, tutaj się nic nie zmienia. Czyli japońska myśl inżynierska. I mamy dodatkowo co? Mamy tutaj grzałkę. Grzałka 150W, ale na pewno z inteligentnym czym? Defrostem. Defrostem, z inteligentnymi, że tak powiem, logiką pracy. Dodatkowo co ja widzę, czego Wy jeszcze, kochani, nie widzicie, ale może już widzicie, jak macie zdjęcie przed sobą. Mamy tutaj nie jeden odpływ, tylko mamy tutaj bardzo dużo odpływów, czyli jest to posiekane. Jeżeli chcielibyście ten klimatyzator zastosować do grzania na elewacji, to co? Trzeba by było dodatkową tacę. Z kroplin trzeba zamontować. Najlepiej z podgrzewaną tacę z podgrzewanym odpływem. Po Twojej stronie, droga hostesso, co mamy? Z mojej strony mamy tutaj znaczącą zmianę. Sprężarka jest od Mitsubishi i jest to dwurotacyjna sprężarka. No urządzenie jest dużo większe, dużo mocniejsze, dużo fajniejsze, będzie lepiej nam grzało. Czyli jak w polskim filmie, jaki jest Conan, każdy widzi. Kochani, w takim bądź razie wszystkie urządzenia chyba już mamy przejrzane dogłębnie, co w nich siedzi w tym kotku. To teraz składamy to, robimy drobne podsumowanie. Kochani, zaczynamy naszą podróż, fantastyczną podróż przez świat klimatyzatorów, porównań, wykresów, tabeli dla klimatyzatorów Fuji Electric, KPCA, KMCC, Keta, White, Gold, wszystkie będą, KGTB, no i Nordic.
Tak, jestem podniecony, bo już 3., albo 4., albo 5. raz nawet dla Was nagrywam, a to jest przecież takie proste, a chcę Wam to jak najbardziej streścić, więc nie przedłużając, dla tych osób, które nie oglądały poprzednich odcinków, to gorąco zachęcam do zobaczenia poprzednich odcinków, bo tam będę więcej mówię o takich szczegółach. Jeżeli jesteście nawet zainteresowani tylko Fuji Electric, zobaczcie wcześniejsze odcinki, żeby Wam się rozjaśniło. Tutaj będę tylko wspominał o najważniejszych rzeczach, czyli podział znowu na klasy, mniej więcej tak jak to przedstawialiśmy, może nie dokładnie w tej samej kolejności, ale na pewno będzie podstawowy klimatyzator, który nadaje się bardziej do dogrzewania, czyli KPCA, 2 klimatyzatory, które są tutaj jako klimatyzator już klasy średniej, bardziej nadający się do ogrzewania przez cały sezon grzewczy. I co widzimy tutaj? Średnia według możliwości, na przykład taka Keta, a premium według ceny. Czemu? Ten klimatyzator jest chyba nawet droższy niż KGTB, które ma większe możliwości, bardziej premium według możliwości, a średnie według ceny. I przechodząc już do tych klimatyzatorów premium, czyli tych, od których wymagamy albo wysokiej klasy efektywności energetycznej, albo nie tak wysokiej klasy efektywności energetycznej, tylko na przykład grzania w skrajnie ujemnych temperaturach i braku lub małego spadku wydajności grzewczej względem temperatur zewnętrznych, czyli im bardziej lecimy na minus, one mają bardziej w stosunku do tych klimatyzatorów zachowywać nam wydajność grzewczą i grzać w każdych warunkach. Ok. To, co należy zwrócić na to uwagę, zaznaczyłem na żółto. To, na co też należy zwrócić uwagę, ale trochę inaczej, czyli na przykład coś, co nam się do końca nie zgadza. Powiedzieliśmy Wam, że wszystkie te klimatyzatory działają poniżej temperatury minimalnej, ale ten klimatyzator, jak wyczytałem w DTRC, tylko dla tego klimatyzatora, bo te działają bez ograniczeń, a ten klimatyzator działa nam poniżej 15, ale ma małe kłamstwo, ponieważ działa tylko do minus 20, a przy minus 20 sprężarka mówi papa i dopiero załączy nam się ponownie, jeżeli temperatura wzrośnie do minus 17 czy tam do minus 15, wtedy ponowi nam pracę, więc tutaj mamy taką blokadę przy minus 20, przy tych klimatyzatorach nie mamy. Jeżeli chodzi odnośnie klas efektywności energetycznej, już Wam to mówiłem poprzednio, ale warto wspomnieć, jeżeli wybieracie klimatyzator, nieważne czy to będzie klimatyzator tej samej marki, czy to będą klimatyzatory różnych marek, zwróćcie uwagę na etykietę energetyczną i zwróćcie uwagę nie tylko na klasę, nie tylko na SOP, czyli tą sezonową sprawność efektywności energetycznej funkcji grzania, ale zwróćcie uwagę, dla jakiej mocy projektowanej producent wykonał tutaj badania. Często gęsto jest tak, żeby uzyskać i być na przykład w klasie efektywności A+, albo już wejść do klasy efektywności A z 2 plusami, producent robi dla klimatyzatora badanie dla mniejszej mocy trochę i dlatego jest w stanie, wykorzystując optymalniej wymiennik czy tam sprężarkę, uzyskać troszeczkę lepsze parametry. Więc wszystko należy robić z głową, tak samo jak roczne zużycie energii też należy porównywać z głową. Dlaczego? Bo jeżeli ten klimatyzator, który jest tutaj w zestawieniu najbardziej energooszczędny, bo ma A z 3 plusami, 5,1 SOP, jeżeli chodzi o grzanie, zestawimy sobie z tym podstawowym klimatyzatorem, ale te dwa urządzenia będą w skrajnie różnych pomieszczeniach, czyli tego podstawowego mordulca wrzucimy sobie do na przykład kontenera, który zaraz zobaczycie, że jest budynkiem bardzo dobrze doizolowanym i w nim zużycie po prostu przez taki klimatyzator prądu będzie niższe niż jak wrzucimy sobie ten mega energooszczędny klimatyzator do naszego trupa energetycznego, w którym on będzie non-stop chodził po to, żeby tam zapewnić odpowiednią temperaturę komfortu, więc wszystko z głową, kochani. Ok, lecimy sobie dalej. Co tutaj jeszcze podkreśliłem? Mamy pierwszego producenta, u którego nie mamy w ogóle napisane, o ile klimatyzator przegrzewa nam pomieszczenie. Po co klimatyzator ogólnie na szybko przegrzewa pomieszczenie? Bo znajduje się pod sufitem. Czujnik temperatury, za pomocą którego bada temperaturę w pomieszczeniu, znajduje się też pod sufitem i po to, żeby zapewnić nam komfortową temperaturę na poziomie 1,50 m, czyli tam, gdzie przebywamy i gdzie chcemy mieć temperaturę komfortu, to musi nam przegrzać pomieszczenie, musi nam przegrzać pod sufitem to powietrze o ileś stopni. Standardowo to jest raczej 3,
albo 5 stopni. Tutaj tych danych nie mam podanych, ale mamy jako pierwsze z zestawienia, że otrzymałem to od razu razem z całą dokumentacją i chwała za to, i ta dokumentacja była możliwie, że tak powiem, pełna, że mamy tutaj możliwość regulacji zakresu tej temperatury, tego przegrzewu w zakresie +4, -4 stopni. Jak to zrobić? Teraz dokładnie widzicie na ekranie, jaką kombinację przycisku musimy zrobić, żeby wejść w ten tryb serwisowy i co musimy zrobić, żeby ustawić konkretną, interesującą Was wartość. Po co to? Ano po to, że standardowo może być tak, jeżeli zostawimy ten standardowy przegrzew, to może być tak, że pod koniec trybu nagrzewania już, jeżeli już dochodzimy do tej zadanej temperatury, jest Wam za ciepło w czerep, a pod koniec tego trybu, że już ma się załączyć klimatyzator, ale jeszcze się nie załączył agregat, bo jest na przykład o pół stopnia do ponownego załączenia agregatu, już jest Wam zimno w nogi i ta temperatura komfortu nie jest zachowana. Na co należy to jeszcze zwrócić uwagę w zestawieniu, na co ja nie zwróciłem uwagi i nie podkreśliłem tego, na te dwa parametry. Jeżeli popatrzymy sobie na klimatyzatory i ktoś jest bacznym obserwatorem już od dłuższego czasu i widział poprzednie filmy z tej serii, to zauważy, że nawet podstawowe urządzenie, które tutaj mamy, czyli ten klimatyzator KPCA, ma dość duży wydatek metrów sześciennych na godzinę, ten maksymalny. I jeżeli zestawimy to z innymi klimatyzatorami, to ten klimatyzator niejednokrotnie z tym wydatkiem powietrza mógłby nawet konkurować z klimatyzatorami z innej marki, ze średniej albo z wysokiej półki, a niejednokrotnie nawet będzie je przewyższał. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że taki klimatyzator zyskuje przez to większy, efektywny zasięg, czyli kolokwialnie mówiąc, może to ciepłe powietrze dalej dodmuchać. I popatrzcie, podstawowo ma 630 metrów na maksa, ale znajdziemy też tutaj urządzenia, które mają 770 albo 780, czyli bardzo dużo metrów sześciennych możemy przedmuchać, że tak powiem, przez ten klimatyzator. Tylko jedno urządzenie, to najdroższe, największe, czyli Fuji Electric Nordic, ma regulację żaluzji prawo-lewo z pilota, a cała reszta Japończycy wymyślili, że to jest funkcja chyba nieprzydatna i musimy to robić ręcznie. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, a nie podkreśliłem tego, to wszystkie te urządzenia, niezależnie czy weźmiemy to urządzenie podstawowe, a wraz ze wzrostem ceny i wraz ze wzrostem też tutaj klasy tego urządzenia będzie się to tylko nasilać, że urządzenia generalnie w tym trybie najcichszym są ciche, ale w tym trybie normalnej pracy te urządzenia po prostu nie jęczą i przebywanie w pomieszczeniu, w którym taki klimatyzator działa, będzie bardziej przyjemne w zestawieniu z konkurencją. Tak to bardzo politycznie powiem. Ok, jeżeli chodzi o harmonogramy, to Wam wszystko wytłumaczyliśmy. Wykrywanie obecności ludzi mamy tylko w jednym pomieszczeniu, w jednym klimatyzatorze zlokalizowany czujnik obecności i ten czujnik obecności jesteśmy w stanie wykorzystać jako taki inteligentny strażnik naszego portfela. Jeżeli wychodzimy, to możemy załączyć funkcję oszczędzającą energię. Klimatyzator wtedy obniży nam temperaturę, a jak powrócimy do pomieszczenia, to szybko nagrzeje nam pomieszczenie do zadanej temperatury, tak żeby był komfort. Ok, ale kogo to interesuje? Przechodzimy do sekcji agregatów i nie zadziwię Was, że znowu mamy do czynienia z wszystkimi agregatami, które tutaj mamy i dotychczas chyba nie było żadnego innego agregatu, które pracują na czynniku R32, bo jest to najbardziej powszechny czynnik, jeżeli chodzi o klimatyzację na dzień dzisiejszy. W większości będziemy mieli przewagę tutaj, bo są dwa urządzenia, które są dokładnie takie same agregaty, chyba oznaczenia się tam różnią, dlatego że są do innych jednostek wewnętrznych, ale są dokładnie te same agregaty o tych samych parametrach, jota w jotę, jak za chwilę zobaczycie, wykresy wydajności są dokładnie takie same. Mamy tu sprężarki producenta GMCC, czyli jest to grupa Midei i jest to grupa, która w swoim czasie wchłonęła bodajże
fabrykę sprężarek Toshiby, więc technologia dobra. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tak jak powiedziałem wcześniej, w nazwie też mamy podaną pojemność sprężarki i pojemność, jeżeli chodzi o te sprężarki GMCC. Tutaj wynosi 7,5 cm3 na jeden obrót wału korbowego, czy tam na jeden obrót rotora takiej sprężarki i fajnie by było, jeżeli byśmy mieli zakres podany częstotliwości pracy, ale to widzę, że często gęsto jest problem z uzyskaniem wszystkich danych. Mogłoby się wydawać, że wpiszemy albo symbol agregatu, albo wpiszemy właśnie symbol sprężarki w Google i jesteśmy w stanie wyciągnąć wszystkie dane. A powiem Wam, że jest dużo błądzenia po różnych azjatyckich stronach i tak dalej, i wszystkich danych nie zawsze otrzymacie. Tak samo jeżeli chodzi o pojemność sprężarki, to dopiero zestawiając dużo danych ze sobą, to doszłem do tego, że właśnie mamy tutaj w nazwie, jeżeli chodzi o GMCC, albo jeżeli chodzi o Higley sprężarki, mamy podaną pojemność na ten pojedynczy cykl pracy. W przypadku LG-ka, jeżeli popatrzymy na nowe serie sprężarek, też jest, jeżeli jest 0,75, to raczej będzie, dlatego jest to wpisane innym kolorem, bo to jest przypuszczenie, ale bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia tutaj ze sprężarkami o pojemności 7,5 cm3 i 9,2 cm3. Tą sprężarkę chyba nawet znalazłem i właśnie było 9,2 cm na pojedynczy cykl pracy, a ta sprężarka jest napisana chyba tak, że tak powiem, z czapy, sugerując się właśnie oznaczeniem cyferkowym. Tak samo jeżeli chodzi o Mitsubishi Electric, czyli tą sprężarkę, która jest w urządzeniu największym, jest to sprężarka dwurotacyjna, jedyna tutaj z zestawienia sprężarka właśnie dwurotacyjna, sprężarka raczej o pojemności 13 cm3 na jeden obrót, też nie wiemy w jakich modulacjach ona się kręci, ale pewnie będzie to gdzieś w granicach 75-90 Hz maksymalnie i pewnie poniżej 30 Hz też nie będzie nam schodzić. Ważne jest, jeżeli byśmy mieli ten zakres modulacji, to mogłoby się okazać, że co prawda tutaj mamy sprężarkę, która ma małą pojemność, bo generalnie te pojemności, które tutaj mamy, czyli 7,5 cm, to są małe sprężarki, bo większość producentów urządzeń raczej ma sprężarki o pojemności 9,2 albo 8, czy tam 9,1, 8,9 cm3 na jeden obrót, tylko wszystko się nam rozjaśnia, jeżeli znamy jeszcze zakres częstotliwości pracy i wiemy, jaką dysponują minimalną i maksymalną wydajnością takie sprężarki. Dlatego, że producent tutaj zastosował te mniejsze sprężarki 7,5 cm3, może być tak, tylko mogę się domyślać, że ta sprężarka na przykład może się zmodulować nawet do 25 czy tam 22 Hz, ale na maksa, jeżeli będzie taka potrzeba i ten układ chłodniczy ma być wydajniejszy, ma dostarczyć nam więcej ciepła, przepompować więcej czynnika, to będzie się pewnie mogła wkręcić na 120-130 Hz, ale to są tylko moje domysły. I na koniec, co należy zwrócić uwagę? Na poziom mocy akustycznej mogłoby się wydawać to, co często tłumaczę, że małe urządzenie będzie mniej hałaśliwe, a duże urządzenie będzie bardziej hałaśliwe, a jak widzieliście, ten największy agregat naprawdę różni się nam tutaj wielkością, bo wygląda bardziej jak 5 czy jak 7 i nawet sprężarkę ma taką bardziej jak właśnie 5 albo 7, ale skurczybyk ma najniższą głośność. Przejdźmy sobie do wykresów teraz. Jeżeli chodzi o wykresy, to tak samo jak zawsze podzieliłem Wam to na te dane, które miałem dostępne, temperatury wewnętrzne najniższe i tutaj było 16 stopni, temperatura referencyjna 20 stopni, dla których będziemy rysować potem wykresy wykresy wydajności względem wzrostu zapotrzebowania dla poszczególnych pomieszczeń i temperatura, która była najwyższa określona dla 24 stopni wewnątrz względem temperatury zewnętrznych, które dostarczył nam producent. I tutaj na początek mamy urządzenie podstawowe, tutaj macie wykresy dla 16, 20 i 24 stopni. Lecimy sobie do KMCC i Kety, czyli dokładnie takie same agregaty, dlatego te same
tabelę wydajności i mamy tutaj 16, 20, 24 stopnie. Lecimy dalej, KGTB, czyli urządzenie, które jest najbardziej nastawione na sprawność i tutaj już troszeczkę kształt tego jest inny. A na koniec, na deser mamy KMCDN, bardzo skomplikowana nazwa, czyli nasz Nordic i znowu 16, 20, 24 stopnie i można by było powiedzieć, popatrzcie, tu się utrzymuje wysoko i tak dalej i to leci na łeb, na szyję, a cała prawda wychodzi na jaw, jak zestawimy to z zapotrzebowaniami dla konkretnych budynków i tutaj, tak jak przedtem, mamy określone dokładnie, z czego te budynki są zrobione, jakie są pojemności, jakie są raczej metraże tych budynków, z czego one są wybudowane, czy to jest budynek raczej nowszy, czy starszy, tutaj będzie budynek szczelniejszy, z lepszą stolarką, tutaj będzie budynek starszy, raczej z szybami, z 2 oknami, mniej szczelnymi drzwiami, tak i pakietem dwuszybowym, no i tutaj będzie budynek, który już tam powiedzmy jakieś tam termomodernizacje przeszedł, ale jest to budynek najstarszy, że tak powiem, w zestawieniu i najmniej będzie on szczelny, będzie najgorzej trzymał ciepło. A jak będzie się kształtował wzrost, że tak powiem, zapotrzebowań dla tych budynków, widzicie tutaj, ważne, że mamy tutaj 5 budynków, żeby to jak najbardziej odwzorowywało i żebyście wy mogli się z tym utożsamić i wiedzieć, jaki klimatyzator wybrać do waszego zapotrzebowania. Ale będą tylko 4 linie, ponieważ budynek 30 metrów i ciepłe mieszkanie w bloku 75 m2 ma dokładnie to samo zapotrzebowanie watt w watt. Tak specjalnie to przyjąłem, żeby było czytelnie na wykresie, a dla różnych, że tak powiem, budynków. Ok, tutaj macie po prawej klimatyzator wypisane dla 20 stopni, dla których też było obliczone zapotrzebowanie. Jak to się tutaj kształtuje spadek wydajności? Przejdźmy sobie, kochani, do wykresów. I co widzimy na wykresach? Można powiedzieć, bo już różne wykresy na kanale tutaj widzieliście i można powiedzieć, że te wykresy, nieważne czy weźmiemy to urządzenie podstawowe, czy weźmiemy to urządzenie najwyższe, one bardzo, ale to bardzo liniowo opadają nam względem temperatury zewnętrznej, czyli te spadki wydajności względem temperatury zewnętrznej są bardzo liniowe i można powiedzieć, że ten wykres klimatyzatora, który jest tutaj najtańszy w zestawieniu podstawowy, względem tego klimatyzatora najdroższego, też idzie bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, liniowo, tylko mamy przesunięcie gdzieś niecałe 2 kW, 1,5 kW, 2 kW do góry możliwości Nordica względem tego podstawowego klimatyzatora. Ok, ale odpowiadając sobie na pytanie, jeżeli mamy budynek jeden z 2, to wyobraźmy sobie, że ten spadek wydajności, dalej przedłużamy tutaj linię, tylko Nordica mamy określonych do minus 20, resztę mamy do minus 15, ale chcielibyśmy dobrać jakiś z tych klimatyzatorów jako jedyne źródło ogrzewania do minus 20, to jak przedłużymy sobie to raczej wszystkie te klimatyzatory albo będą nam się przecinać przy minus 20, albo będą ponad tą linią jeszcze zapotrzebowania dostarczać więcej kilowatów przy minus 20 dla 2 pomieszczeń, czyli dla tego naszego kontenera, który jest najbardziej wyizolowany i dla pomieszczenia budynku wolno stojącego 17 m2 z pustaka, tak, ocieplonego 10 cm styropianu, 15 cm wełny na czapce. I myślę, że spokojnie te 2 klimatyzatory nie zapewnią nawet nam 20 stopni przy minus 20, tylko zapewnią nam, dlatego że będą jakiś miały zapas tutaj mocy, to spokojnie nawet będziemy w stanie wygenerować tutaj 22 czy tam 23 stopnie, w zależności który klimatyzator z zestawienia weźmiemy. Jakbyśmy chcieli zrobić tutaj 26-30 stopni, to do takich budynków trzeba by było włożyć Nordica, więc w zależności jakie zapotrzebowania macie, jakie wymagania macie, to też należy tak dobierać klimatyzatory. Ok, czyli wiemy, że te pomieszczenia spokojnie byśmy tymi 2 pierwszymi klimatyzatorami obgonili, a jeżeli popatrzymy sobie już na to pomieszczenie, budynek wolno stojący 30 metrów, w tej samej w sumie klasie wybudowany co to pomieszczenie 17 metrów, tylko o większej powierzchni, to tutaj wykres wydajności klimatyzatora ze stratami ciepła spowodowanymi przez budynek gdzieś przecina się na minus 15
też bardzo dobry wynik. Dla tego drugiego klimatyzatora byłoby to gdzieś w granicy 16 stopni na minusie, więc można powiedzieć, że spokojna, łagodna zima, taki klimatyzator by wystarczył. Jak nawet zdarzy się raz czy dwa razy te minus 15, to nic się nie stanie. Najwyżej spadnie, nie wiem, do 19 stopni w pomieszczeniu, a za dnia i tak raczej będzie cieplej i ta temperatura nam się odbuduje. Grunt, żeby nie wyłączyć tego klimatyzatora wtedy na noc. Ok, jeżeli byśmy przedłużyli wykres wydajności dla klimatyzatora KGTB, to myślę, że gdzieś by się to przecinało w okolicach minus 19, czyli też taki klimatyzator jako jedyne źródło ogrzewania, nawet na cały sezon grzewczy minus 20, dla naszej strefy klimatycznej Katowice-okolice można by było przyjąć. Jeżeli chcemy mieć wyższą temperaturę, to co? Bierzemy takiego Nordica. Ale też nie ma co wkładać takiego klimatyzatora do tych dwóch pierwszych zapotrzebowań. Dlaczego? Lepiej jest włożyć na przykład taki klimatyzator, albo taki klimatyzator nastawiony na wysoką klasę efektywności energetycznej, na wysoką sprawność. Dlaczego? Bo jeżeli włożymy takiego bydlaka, który ma grzać nam w dowolnych warunkach, okaże się, że patrząc pod zapotrzebowanie tych dwóch budynków, to on w większości będzie chodził nam w zakresie minimalnej modulacji sprężarki, a wtedy niestety, ale te agregaty nie będą miały wysokiej wydajności i okaże się, że pyrka na minimum, a lepiej by się sprawdził tutaj nawet ten klimatyzator najtańszy i zużyje nam mniej energii, bo lepiej się zmoduluje, będzie pracował powiedzmy w zakresie 60-80% swojej wydajności i zużyje po prostu nam mniej energii, bo będzie pracował w lepszym zakresie. No co tutaj dużo Wam mówić. Ok, zakręcimy się trochę, ale lecimy sobie do ostatniego wykresu, czyli do naszego trupa energetycznego. Jak to się tutaj ma? Pierwszy klimatyzator gdzieś przy minus 8 nam się przetnie krzywa zapotrzebowania z krzywą wydajności, czyli poniżej tej temperatury już wewnątrz będzie spadała nam temperatura z zakładanych 20 stopni w dół. Jeżeli chodzi o drugi klimatyzator, przetnie nam się to gdzieś przy minus 11 stopniach. Trzeci klimatyzator przy około minus 13 czy prawie minus 14 stopniach, a jeżeli chodzi o Nordica, dopiero gdzieś w granicach minus 17, minus 18, czyli jak naszego trupa energetycznego, powiem szczerze, bardzo, ale to bardzo dobrze i nawet do takiego zapotrzebowania prawie 4,5 kW w szczycie można by było taki klimatyzator dobrać i myślę, że on dałby sobie tutaj radę, a te ileś dni w roku, kiedy ten spadek wydajności przewyższałby nam możliwości tego klimatyzatora, to myślę, że jakoś by to szło przeboleć albo dogrzać się nawet farelką i myślę, że większego klimatyzatora nie ma co wkładać, bo okazałoby się, jeżeli byśmy wzięli na przykład z tej serii podstawowych klimatyzator 5 kW, mogłoby się okazać, że on ma większe spadki wydajności niż ten Nordic, więc trzeba by było to porównać. I kochani, mniej więcej tak to się tutaj prezentuje. Co chciałem Wam powiedzieć, przekazałem. Dziękuję bardzo i oddaję głos do studia. Zebraliśmy się tutaj w tym zacnym gronie, czyli dwóch ludzi, żeby pożegnać się z Wami, czyli kochanymi subskrybentami. Co chcemy jeszcze powiedzieć? Że dobre to jest? Mają to brać? Myślę, że po naszym przedstawieniu oferty każdy znajdzie coś dla siebie. Dokładnie. Więc gdzie mają przybywać? Przybywajcie całymi gromadami do firmy Iglotech. Zapraszamy. I kupujcie te klimatyzatory, bo dobre to jest. A ja Was zapraszam radośnie do komentowania poniżej w komentarzach oczywiście, no gdzież byście Wy mogli komentować. I zapraszam Was na kolejne filmy z tej serii, ponieważ będziemy odwiedzać albo odwiedziliśmy już inne firmy, innych producentów, innych dystrybutorów. Wybaczcie, że pląta się język, ale już troszeczkę wydało się zmęczenie, więc tymczasem... Muszę pamiętać o subach jeszcze. Borem lasem, łapki, suby to już wiedzą od razu. Tymczasem Borem lasem, zabawiając się Fuji-Yasem, żegnamy się z Wami. Cześć!